Siema, dzisiejszą taktyką będą esencje, a w sumie będą to nawet dwie taktyki. Jedna bardziej budżetowa, dobra na słabsze buildy i na start ligi, oraz druga już z większą inwestycją i większym zarobkiem, ale też wymagająca dobrego buildu i oferująca eksplozję esencji. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają Ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Dobrze, zaczniemy od drzewka i zaraz Wam pokażę i omówię co i jak i dlaczego. Na początku wychodzimy, oczywiście bierzemy esencję dodatkową, to nam daje jedną esencję dodatkową na każdej mapie. Później Niko, szansę na Niko, chcemy sobie Niko zagwarantować, żeby mieć go na każdej mapie, ponieważ mamy tutaj ten punkt z buffem. No chcemy jak najszybciej, jak najefektywniej robić te esencje, a jest początek ligi, mamy jeszcze nieskończone buildy zapewne, więc przyda się to jak najbardziej. Nody na mapy. Chcemy, żeby te mapy nam jakoś w miarę tam dropiły. Oczywiście będziemy musieli raczej mapki kupować, żeby tą esencję, żeby tą strategię farmić. A jakie mapki będziemy farmić, to powiem Wam później. Tutaj shriny, skaraby, singular focus, żeby tylko sfavorowana mapa nam leciała i taką mapę, jak sobie zadecydujecie latać, taka Wam będzie dropić, taką musicie ustawić jako favored. Kolejne nody na mapy, tutaj z lewej te esencje i to jest bardzo fajny punkt, ponieważ ten punkt sprawia, że jak zabijamy esencję, to jedna z esencji, którą ten mobek posiada, idzie do final bossa. I na koniec ten boss już tam po zabiciu, nie wiem, 10-15 esencji ma na sobie 10 esencji, powiedzmy tam 10 defeningów, czasami się może zdarzyć, że boss ma, nie? Więc to jest przegięcie. To jest strasznie OP. Później znowu kolejne nody na mapy, skaraby. Tutaj te esencje z lewej. No to jest bardzo fajne, bo mamy 15% szans przy każdej esencji, przy każdym mobku jakby esencjowym, że będzie miał 3 dodatkowe esencje na sobie. Więc to też bardzo warto wziąć, fajna rzecz. No później całe kółeczko na quantity, tutaj te w środku też, no i oczywiście esencje. Ten punkt sprawia, że że każda esencja na mapie ma przynajmniej jedną esencję najwyższego możliwego tieru. I teraz dla białych map największy ten tier to jest Screaming, a dla żółtych i czerwonych jest to Shrieking. Ale mamy jeszcze Scaraba, który nam daje esencje wszystkie na mapie one tier higher. Czyli jeżeli bierzemy ten Amplified Energies i robimy mapy co najmniej żółte i Scarab plus 1 higher, to mamy zagwarantowane, że każda esencja na mapie jedna będzie miała przynajmniej jednego defeninga. I to jest bardzo ważne, bardzo mega rzecz. Dlatego przy tej taktyce będziemy farmić żółte lub czerwone mapy. Oczywiście na tej bardziej budżetowej to polecam farmić szóstki tiry, bo to jest najniższy tier mapek żółtych. Dzięki temu jest po prostu łatwiej. Bo jest początek ligi i wiadomo, że chcemy, żeby tutaj było jak najłatwiej. Skaraby kolejne, Niko. Tu sobie dałem ambush skaraby. Bo będę farmić później strongboxy, a też są w cenie, więc pewnie się opłaca. Kolejne skaraby, shrine i tutaj skaraby. I tak naprawdę tyle. Zostaje nam jeszcze trochę punktów, to wam zostawiam dowolnie. Możemy sobie tutaj jakieś mechaniki ligowe powyłączać, lub tutaj pójść jakieś mechaniki ligowe powyłączać, lub zwiększyć sobie szanse na jakieś konkretne skaraby. To już zostawiam wam do decyzji, ponieważ jest początek ligi, teraz będą wychodzić różne taktyki, te skaraby będą tanieć, drożeć. Musicie sobie to na bieżąco śledzić i decydować po prostu. Lub jak nie lubicie jakiejś mechaniki ligowej, to sobie ją wyłączacie i tyle. Także tutaj to jest wybór dowolny. Jeśli chodzi o skaraby, to używamy 3 skaraby zwykłe Essence. Każdy z nich dodaje nam 2 dodatkowe esencje na każdej mapie. I jeden skarab, o którym mówiłem przy omawianiu drzewka, który sprawia, że wszystkie esencje na mapce są o tier wyższe. Jeśli chodzi o craft na stole, to wybieramy Essence, 4 chaosy, każdy taki craft. Dodaje nam 3 esencje. Mapę robimy najlepiej tier 6, bo to jest najniższy tier mapy żółtej, a ważne jest, pamiętajcie o tym, żeby robić to na mapach albo żółtych, albo czerwonych, byleby nie na białych. Mówiłem to przy omawianiu drzewka, także jak ominęliście, to się cofnijcie. I jeśli chodzi o mapę, na jakiej to robiłem to na Promenade, ponieważ na Promenade mamy 2 bossy, a tak jak mówiłem przy omawianiu drzewka, przy zabijaniu każdej z esencji, jedna esencja idzie do bossa i go wzmacnia. Więc jak mamy tutaj 2 bossy, to się rozkłada na bossy 2, więc każdy z tych bossów jest
jakby ta ich moc jest trochę podzielona, nie? Bo jak wszystko idzie do jednego bossa, to on jest taki strasznie później mocny. Ale robiłem to też właśnie na mapie Shore, gdzie jest jeden boss i on w miarę łatwo mi się go robiło. Czasami mnie zone-shotował, ale raczej było ok. Jak macie dobry build, to nie będziecie mieli problemu. Zresztą to wam zostawiam do wyboru, bo na każdy build, każdy boss może być jakiś tam łatwiejszy czy trudniejszy, to sobie już musicie potestować i mapkę wybrać, jaką wy chcecie latać. No już po wejściu na mapę bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, żeby najpierw zabić wszystkie dostępne esencje na mapie, a dopiero później wziąć się za bossa, ponieważ tak jak mówiłem, każda zabita esencja daje jedną randomową esencję z tych, które posiadał dany mobek dla bossa. Czyli chcemy najpierw zabić wszystkie esencje, żeby później z bossa jak najwięcej tych esencji jeszcze dropnąć dodatkowo. Dobrze, jeśli chodzi o loot, to podliczymy sobie tylko esencje, nie będziemy liczyli tutaj jakichś skarabów i innych pierdół, które nam dropnęły. Liczymy tutaj ten stały, pewny zarobek z esencji, a wszystko co wam się przyfarci, coś tam dropniecie, to będzie tylko dodatkowy zarobek na godzinę. Mamy 6,5 Divina, 1032 chaosy, to jest loot z 13 mapek. I teraz tak, 1032 chaosy, minus 455 chaosów, które kosztowało otworzenie tych mapek, ponieważ jedna mapka kosztuje 35 chaosów, to mamy 577 chaosów czystego profitu. 577 podzielić na 13, to mamy 44 chaosy czystego profitu z każdej mapy. I mapę jesteśmy naprawdę 2-3 minutki w stanie zrobić. Powiedzmy, że zrobimy na godzinę sobie tych mapek 20, to mamy 44 razy 20, to macie 880 chaosów, po 160 tam chyba 5 są teraz, tak? Czy po ile pokazuje? Bulk Selling Tool pokazuje w ogóle po 158, no to mamy 5,5 Divina na godzinę czystego profitu i to nie licząc skarabów i innych pierdół. Ze skarabami i innymi pierdołami to myślę, że z 7-8 Divinów na godzinę można robić jeszcze jak macie szybki build, to bez problemu, a tą taktyką już bardziej zaawansowaną to pewnie nawet i 10, 12, 13 Divinów. Nie testowałem jeszcze tego na tej lidze dokładnie, bo build mi jeszcze na to nie pozwala, aczkolwiek myślę, że spokojnie kilkanaście Divinów będzie można kręcić tą lepszą taktyką, bo tutaj się za wiele nie zmieniło względem poprzedniej ligi i zaraz pokażę wam jak wygląda drzewko i skarabę do tej lepszej taktyki, a jak chcecie ją zobaczyć w całości, to w komentarzach do tego filmu, w pierwszym komentarzu będzie właśnie link do filmiku, który nagrałem w poprzedniej lidze, tam jest wszystko opisane, co i jak, także odsyłam was tam. Dobrze, i tak wygląda drzewko do tej lepszej taktyki, bardziej wymagającej, oczywiście też droższej, bo to już większy inwestment na mapę, żeby to w ogóle otworzyć. I tutaj dochodzą jeszcze bestie. Bestie to jest po pierwsze dodatkowy zarobek z samych bestii, a po drugie po prostu więcej esencji, bo tam używamy skaraba, że wszystkie rare moby się zamieniają w esencje, a bestii sporo jest też rare'owych, więc one będą też esencjami. No i mamy tu też jakieś explicity skaraby, tu trochę rzeczy dochodzi. Tam wszystko na filmie z tymi eksplozjami esencji jest wytłumaczone. Oczywiście jest ten film, link do niego w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I teraz pokażę wam, jak skaraby w tej taktyce wyglądają. Dobrze, o pierwszym skarabie już wam mówiłem, jest to Calcification Scarab i sprawiam, że wszyscy naturalnie występujący przeciwnicy na mapie są esencjami. Później mamy dwa skaraby, które nam dają po 4 Mirror Rare moby. No i to się fajnie kombuje z tym skarabem, ponieważ no, mamy bardzo dużo rare mobów zmirrorowanych i każda jest esencją, ale można takie skaraby tylko 2 włożyć w mapkę, więc jeszcze dokładamy jeden skarab na 2 dodatkowe esencje i ostatnim skarabem jest skarab, który daje nam wszystkie esencje o tier wyższe. No i ta taktyka jest już oczywiście mocno przegięta, tutaj zaraz zobaczycie jak bardzo dropią te esencje, jak dużo tego jest. Jest to naprawdę bardzo przyjemne, aczkolwiek trzeba mieć już na to porządny build. Na ekranie właśnie pojawił się link do mojego Twitcha, będzie mi bardzo miło jak wpadniesz i zostawisz followka na moim Twitchu, bo streamuję tam również. Dzięki za oglądanie, jeśli podobał wam się materiał możecie zostawić jakąś łapkę w górę i komentarz za zasięgów. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Siema.